Zabieramy Was do urokliwego Zblewa na Kociewiu w województwie pomorskim, gdzie Aneta i Adrian stworzyli niezwykłą przestrzeń. Tiny Silent House, zrodzona z prostego pomysłu na własny biznes z czasem, przekształciła się w miejsce, w którym nowoczesna aranżacja harmonijnie łączy się z ciszą i możliwością prawdziwego odpoczynku. Znajdujemy się tutaj w pięknej naturze, ale też blisko centrum miasta. Troszkę na uboczu, ale wszędzie bliziutko mamy. Wszystko jest. Sklepy są, restauracje, jezioro blisko, rzeczka płynie, las jest nieopodal naszej działeczki. Zawsze tutaj jak przychodziliśmy na spacery z psami, z dziećmi i tak często z żoną rozmawialiśmy, że tu fajnie by było właśnie tutaj zamieszkać. No i tak też się stało, że udało się kupić tą ziemię właśnie pod nasze tiny house'y. To była nasza wspólna jakiś pomysł, decyzja. Jak wiemy, Mobi House znajduje się w tej samej miejscowości. Zainteresowały nas te domki tam na wystawie pod firmą i w ten sposób się zainteresowaliśmy tym. No tu też taka fajna praca dla mnie jest. Jestem też dość mobilna, z dziećmi mogę być, dzieci mogą ze mną tu przyjechać, pomóc mi coś. Domki typu tiny house ułatwiają też mocno zalegalizowanie takiego obiektu, jak tutaj, na którym się znajdujemy. Od zamówienia, wyrysowania do otrzymania, chyba to było około 3 do 4 miesięcy. Chyba 3 właśnie. 3 miesiące chyba. Podejmowaliśmy decyzje szybko, wiedzieliśmy też czego chcemy. To jest mała przestrzeń, a jednak mamy wszystko od jadalni, salon, kuchnię, łazienkę na 7,20 długości domku. 2 telewizory, osobna sypialnia intymna. Na Open Day też zawsze można pooglądać sobie inne domki i zawsze się pierwsze wrażenie to bym chciała, to bym chciała, to bym chciała. Tutaj nie wiedzieliśmy, jak ten biznes będzie wyglądał, jak daleko, jak dużo będzie przynosił zysków, więc stwierdziliśmy, najwyżej będziemy my korzystać, a zobaczymy, co się będzie działo. No i tutaj po pierwszych 2-3 miesiącach pokazało nam to, że trzeba decydować się na dalsze kroki, dalsze inwestycje. Jak zaczęliśmy budować infrastrukturę na tej działce, to już jest przygotowana pod 3 domy tak naprawdę. Na razie idzie pięknym torem. Idzie według naszego planu, tak jest. Najbardziej mnie zachwyca w tej pracy opinia gości, uśmiechy, telefony, SMS-y. Gości mamy naprawdę z Europy. Tak. Wracali do nas goście już z Berlina, z Polski i to nie mówimy tutaj o małych odległościach, tak naprawdę z drugiego końca Polski. Ale też już byli i Włosi, i Hiszpanii u nas byli, Węgrów fajnie tutaj też gościliśmy. Idzie wyczyścić tutaj głowę od problemów codziennych, od stresów w pracy. Ja sam wyjeżdżając z pracy, gdzie jestem zestresowany, pełno różnych problemów, przyjeżdżając tutaj pracować, przygotowywać to dla gości, czy też żeby forma tej działki tutaj była zadbana i tak dalej, sam się w tym miejscu relaksuję. 2 aspekty zdecydowały o zakupie tutaj. Lokalny producent, czyli lokalny biznes trzeba wspierać, jak jakość, którą oferuje Mobi House, porównując z innymi producentami, jest moim zdaniem najwyższa w tej chwili. Używając domki od roku, jeden domek od ponad roku, przewinęło się bardzo dużo osób, nie miałem żadnego serwisu i żadnych szkód ani zużycia materiałów. Na pewno trzeba włożyć dużo serca w to, bo jeżeli wkłada się serce w coś, to działa to samo i nie sprawia to jakiegoś zmęczenia ani wypalenia, bo cieszy to. Koszta trzeba ograniczać, więc trzeba być troszeczkę też złotą rączką, żeby sobie pewne rzeczy samemu ogarnąć, bo wiadomo, jeżeli będziemy chcieli mieć serwisanta na miejscu, pana ogrodnika i tak dalej, to może nas na to po prostu nie być stać, nie? Do rozbudowy o następny domek. To był impuls po chyba 3 miesiącach pierwszej działalności, bo przerosło to nasze oczekiwania. Liczyliśmy tylko na skromne spłatę leasingu i chcieliśmy sami korzystać, ewentualnie jakby się nic nie działo, ale nie mieliśmy okazji skorzystać z własnego domku. Od razu wszystko się zaczęło zajmować. Jeżeli chodzi o wspólny design,
no to chcieliśmy, żeby jak najbardziej wtapiały się w naturę, bo my nie chcemy ingerować w tą naturę, robić tu betonów, wieżowców, tylko jak najbardziej w naturze, czyli drewno, naturalne materiały, które są w ramach rozsądku oczywiście. Jak widać kolorystyka, która jest spójna z otoczeniem. Domki są różne pod względem wielkości, lecz w jednym i w drugim domku jest jednakowe, wysokie wyposażenie. Powinno być na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o naszą tutaj działalność. Nie jest to perpetuum mobile dla wszystkich, bo każdy inwestor oczekuje czego innego. U nas my nie przyciągamy atrakcją, plażą, morzem, górami, tylko zwykłą naturą, która jest tutaj wokół nas, więc domek musi być super wyposażony, musi być ekskluzywny, jak na tiny house. Głównie wystrojem też zajęłam się ja, a wszelkie poszukiwania nie trwały jeden dzień, tylko to też trwało kilka miesięcy, bo ja muszę mieć wszystko dopasowane, przemyślane i to nie były zakupy na jedną wycieczkę do miasta. Mniej więcej koszty utrzymania jednego domku oscylują w zimie, jeśli chodzi o ogrzewanie i używanie przez klienta, jest to około 500-600 zł. I to jest mocno wygórowana też cena, bo tutaj jest oświetlenie terenu i tak dalej, ciężko to tak rozgraniczyć. Jeżeli chodzi o naszego syna 12-letniego, no to duże wsparcie i chęci z jego strony, jeżeli chodzi o pomoc tutaj na obiekcie. I trawę skosi, i zbuduje ze mną jakieś tutaj hamaki, więc możemy fajnie na niego liczyć. A jeśli chodzi o naszą 5-letnią córkę, no to domek traktuje jak plac zabaw, bo schody to jest małpiga i dla niej nie idzie jej zatrzymać po prostu. Drabina to jest największa atrakcja. W ogóle dzieci mają pretensje, że nie mamy kiedy przyjechać, bo ciągle jest zajęte. Gdybyśmy mieli cofnąć czas, co byśmy zrobili inaczej? Na pewno byśmy zdecydowali się na zainwestowanie w domek o rok szybciej. Po prostu nie wiedzieliśmy, w co zainwestować, gdzie zainwestować. Dzisiaj wiemy to, że zmarnowaliśmy rok czasu. Byśmy byli już o rok dalej. Poza tym, jeśli chodzi o produkt, nie zmieniłbym niczego. Wszelkie rozwiązania, które zaproponowała nam firma, które chcieliśmy my wdrożyć, które oni doradzili nam, spełniają się w 100%, nie zmieniałbym niczego. Są to atrakcje, jak i w samym centrum naszego miasteczka, są PRL-u, czy też niedaleko miejscowość Wirty, ogród dendrologiczny, w okolicy też kajaki, rzeką w dół tutaj. Dole można nurkować, są nurkowie, szkolenia. Szefostwo firmy Mobi House przyjechało nas odwiedzić, zobaczyć jak stanął nasz domek. Właściwie oni traktują chyba każdego klienta jak rodzinę, jak przyjaciela, więc przyjechali zobaczyć nasz pierwszy domek jeszcze na wynajętej działce i mamy właśnie ich zdjęcie tutaj, jak siedzą i patrzą sobie w okno, to coś wspaniałego. Mamy takie zdjęcie też na pamiątkę. Ten projekt to dowód na to, że skromny pomysł realizowany z pasją może przynieść niespodziewane efekty. To przestrzeń, która rozwija się razem z właścicielami i odwiedzającymi, łącząc przedsiębiorczość ze spokojnym, świadomym stylem życia. Jeśli podobnie tak jak my uważacie ją za wyjątkową, zostawcie lajka i subskrybujcie kanał. Czasem coś niewielkiego może stać się wielką inspiracją.